Witam na kanale Stare Formaty Wideo. Początki lat 90. i wideofilmowanie. O tym dzisiaj porozmawiamy. W latach 90. zaczęliśmy mieć dostęp do różnego rodzaju sprzętu, między innymi do kamer. Oczywiście nie wszystkich było stać na coś takiego. Jest to kamera Panasonic MS4, również znana pod pojęciem M9000. Była bardzo popularna. Najprawdopodobniej rozpoczęto ją produkować w 1992 roku i trwało to kilka ładnych lat. Pierwotnie chyba planowane było do 1995. Tak by wynikało z różnych ustaleń, które można zobaczyć po rozkręceniu takiej kamery, gdzie przygotowane były tabelki z zaznaczeniem roku produkcji, a później po prostu dobijano kolejny rok i kolejne miesiące, w ogóle już poza tabelą, gdziekolwiek na obudowie. Do czego była używana ta kamera? Pierwotnie została skonstruowana do półprofesjonalnej realizacji nagrań, nawet i do telewizji. Swego czasu w telewizji też gdzieniegdzie były używane takie kamery. Na pewno używane były w telewizjach kablowych i to bardzo długi okres czasu, ale stały się, przynajmniej w Polsce, stały się synonimem wideofilmowania. Bo jak można było mieć ślub bez kamery, bez fotografa? No i tutaj też rozmiar miał znaczenie, bo gdyby ktoś przyszedł z wideofilmowców z czymś takim, no to byłby niepoważny. Ja, Katarzyna, Mniejszej to tej kamery już nie mógł mieć. Ślubuję ci. miłość, wierność. Trzeba mówić, że nowoczesna i dlatego taka mała. Do tego tutaj jeszcze były różnego rodzaju efekty, które częściowo wprowadzały atrakcyjność nagrania. Mamy rozbudowane funkcje, gdzie możemy używać właśnie stop-klatki, dodatkowego efektu strobo, jak również zooma cyfrowego, gaina. No i jest tutaj naprawdę sporo różnego rodzaju rzeczy. Bardzo popularną funkcją była funkcja stop-klatki, którą się wprowadzało do kamery i po chwili ona znikała, była już w pamięci i wtedy można było za pomocą tego guzika ją po prostu wprowadzić za pomocą na przykład takiego przejścia miękkiego, lub jeszcze była taka opcja, że można sobie tutaj zrobić inną stop-klatkę. Dajmy na to tutaj, o. Ona po pewnym czasie znika, ale my już możemy wprowadzić za pomocą wipe'a zupełnie inny obrazek. Teraz możemy zmienić kadr, znowu przenieść się w inne miejsce i mamy płynne przejście. Tego rodzaju efekty były nazywane montażem wewnątrzkamerowym. Oczywiście brzmi to teraz śmiesznie i niedorzecznie, ale tak było. Ludzie niestety nie mieli wiedzy na ten temat, więc co niektórzy Janusze biznesu wciskali taką ciemnotę za dodatkową opłatą, realizując nagrania. Sama kamera. Kamera jest na duże kasety systemu SVHS. Oczywiście możemy wsadzić tutaj kasetę VHS i też będziemy na niej nagrywać. Ma rozbudowaną funkcję właśnie tutaj całego tego menu, gdzie możemy różnego rodzaju ustawienia poczynić, od autofokusu przez manualny fokus, otwierać, zamykać przysłonę. Niestety ona jest lekko skokowa, bo jest na przyciskach. Do tego cały ten panel cyfrowego montażu wewnątrzkamerowego. No i tutaj oczywiście digital i gain. Dodatkowo możemy sobie włączyć, wyłączyć wyświetlanie na wizjerze różnego rodzaju funkcji. No i mamy też tutaj taki fajny guzik, który wprowadza czerń. No to możemy właśnie tak się zaczynało film z rozjaśnieniem i coś tam się działo i tak się film kończyło. Tu jest wyczernienie i wyciszenie dźwięku. Mikrofon jest stereofoniczny, co też jest bardzo ciekawą rzeczą. Możemy go przełączyć w 3 tryby: szeroki, tele i zoom. Dodatkowo jeszcze możemy podłączyć mikrofon jakby zewnętrzny. Kamera nie jest ciężka, natomiast po kilku godzinach trzymania, wiadomo, przypomnijmy sobie, że te wesela
To nie było nagrania 1,5 godziny, tylko 3, 4, 6, w zależności jaki region i jakie było zamówienie. Do tego tutaj mogliśmy już właśnie mieć wybielenie, white balance, do tego właśnie służyła ta klapka, gdzie się zakładało i w danym systemie oświetlenia można było dokonać wybielenia i ten obrazek nie był ani niebieski, ani pomarańczowy, ani zielony. No oczywiście, jeśli ktoś to zrobił, nie zapomniał, bo wizjer był czarno-biały, więc nie było podglądu na to, co się z kolorami dzieje. Z tyłu mamy wyjścia wideo, S-Video, wyjścia audio. Mamy możliwość przy odsłuchu sterowania ścieżkami, czy to jest mono, czy stereo. Mamy też włączenie i wyłączenie głośnika, który znajduje się tutaj na płycie bocznej. Na górze jeszcze są przyciski, które otwierają kasetę, przycisk, który wyciąga nam baterię. Do tego jeszcze jest cały panel tutaj sterujący magnetowidem. Co ciekawe, w kamerze już jest dodatkowo funkcja audio dubbingu i insertu, także ta maszyna mogła być również używana jako magnetowid podczas montażu. Jeśli macie jakąś inną wiedzę lub macie informacje dotyczące tej kamery, to bardzo proszę o wpisanie ich w komentarzu. Była to królowa wideofilmowania. Różne opowieści mogą się przypomnieć z tamtego okresu, jak to byli organizatorzy wideofilmowania, którzy potrafili na jedną sobotę znaleźć 10 czy 15 nawet par, biegając po różnego rodzaju szkoleniach dla młodych, naukach przedmałżeńskich, rozkładając w urzędach. No, tych ulotek tam, że tak powiem, produkowali bardzo dużo, przez co jak trałowiec zawsze coś się złowiło. Później dochodziło do sytuacji kuriozalnej, gdzie w piątek wydzwaniali po wszystkich wideofilmowcach z danego regionu i pytali, czy mają możliwość wzięcia jakiegoś zlecenia. Jeśli nie, no to brali przypadkową jakąś osobę, której pokazywali, gdzie przód jest kamery, gdzie się ją włącza. Tu zoomuje, a tym przełączam na manual. Pamiętaj o balansie, o zmianie taśm, żeby ładować baterię. Reszta jest prosta jak dymanie. Powtórz. Jak dymanie. I tak były realizowane nagrania. Oczywiście nie były montowane. Wszystko było według montażu wewnątrzkamerowego. Oczywiście były też osoby, które robiły to bardzo dobrze. Bardzo długo się szkoliły w tym temacie i faktycznie te funkcje, które były w tej kamerze, po prostu pomagały zrealizować dobry film. Tą kamerę mam z telewizji takiej, można powiedzieć, miejskiej z Lubelszczyzny. Tu mam też drugą kamerę. Ona jest troszeczkę inna, to jest Panasonic MS5. Różni się tym, że nie ma tutaj tych efektów właśnie specjalnych, ale tą kamerę kupiłem ja w 97. Ona była wyprodukowana w październiku 97 i właśnie ona ma dodatkowe wybite daty produkcji na obudowie. Obecnie te kamery już mają oczywiście swoje lata i jak najbardziej w miarę nawet jeszcze funkcjonują. Tutaj w tej akurat nie działa już transwokator, ale za to ma transwokator ręczny, więc tutaj akurat nie ma problemu. W dużo lepszym stanie jest po prostu ta kamera od tej, ze względu na to, że nigdy nie była używana jako magnetowid, na przykład była w specjalnej walizce do transportu, co też jest bardzo ważne, bo jednak się dużo podróżowało celem wykonywania różnego rodzaju nagrań niekoniecznie weselnych. Wideofilmowanie to był temat rzeka. Większość
polegała na tym, że po nagraniu wyjmowało się kasetę, dostawało się pieniądze i na tym się kończyło. To było bardzo, bardzo popularne. No oczywiście często, gęsto wesela nagrywał wujek, szwagier, ciotki, brat i tego typu osoby, które później dokonywały jakiejś korekty lub nie, bo to w zależności od tego, jak to było nagrane, z reguły to było dostępne, nagrywali to na wideo 8, więc trzeba to było przegrać na dużą kasetę, więc przy okazji jakieś tam mankamenty mogły zostać usunięte. Przypominają się różnego rodzaju anegdoty, jak to któregoś pięknego razu zamówiony termin był dużo wcześniej. Oczywiście spotkanie z młodymi jest bliżej daty ślubu. Przyjeżdża pani młoda sama, no rozmowa się toczy, potwierdza data, godzina, kościół, sala. Pytam się, czy coś się zmieniło, a pani odpowiada, że tak, pan młody. No taka była śmieszna rzecz, że nie chcieli rezygnować, bo sala była zarezerwowana na dużo wcześniej, więc żeby tego nie zmarnować, to skorzystali z tych wcześniejszych ustaleń. Klienci indywidualni to jest jakby jedna część i jedne opowieści, natomiast jeszcze jest druga część pod tytułem imprezy takie zbiorowe. No tutaj prym oczywiście wiodą komunię i wtedy to była naprawdę przeprawa przez mękę, bo jeszcze się taki nie urodził, żeby wszystkim dogodził i była taka sytuacja, że pani z reklamacją przybiega i mówi, że nie widać. Oczywiście, co może być nie widać? No to może przeoczone było coś, niesprawdzone do końca. No to trudno, to zrobimy jeszcze jedną kopię na kasetę i nie ma problemu. Natomiast pani mówi, że nie widać złotych klamerek u butów jej córki. Takie były przygody niejednokrotnie właśnie obcując z ludźmi. Jedne śmieszne, inne trochę mniej, jedne zabawne dla nas, inne zabawne dla klientów. No to czasami tak po prostu bywa, jak to się pracuje z ludźmi. Jak macie inne swoje spostrzeżenia w tym temacie, to bardzo proszę o wpisanie tego w komentarzu. W latach 90. otwierając gazetę były całe kolumny z hasłem wideofilmowanie, numer telefonu i tych ofert naprawdę było 10, 20, 30 lub więcej, a szczególnie w piątkowych wydaniach, kiedy była najbardziej popularna była gazeta i była zakupowana przez wiele osób ze względu na to, że do niej był dołączany również program telewizyjny. Duża część osób, która zajmowała się wideofilmowaniem, była to dla nich jakby dodatkowa rzecz. Normalnie pracowali poniedziałek, piątek na etacie, a w sobotę korzystali z możliwości i wolnego czasu i dorabiali sobie bardzo nawet zacne pieniądze, bo jeśli ktoś miał 4 soboty obłożone, to spokojnie drugą pensję mógł wtedy wyciągnąć i to całkiem przyzwoitą. Osoby, które zajmowały się tylko filmowaniem, nie tylko wideofilmowaniem, tylko filmowaniem ogólnym, produkcją różnego rodzaju materiałów, miały troszeczkę gorzej. Te wesela były bardzo potrzebne do tego, choćby nawet, żeby inwestować w sprzęt, który był znowu potrzebny do innych produkcji, niekoniecznie wesel. Aczkolwiek trzeba przyznać, że praca na weselach dawała dużą szkołę życia. Na pewno dawała też trening fizyczny, bo jednak to było 12-14 godzin na nogach i to naprawdę na nogach, bo ludzie nie lubili, jak kamerzysta siedział przy stoliku, bo nie za to mu płacą. Więc cały czas trzeba było coś nagrywać. Później powstawało dość sporo tego materiału, trzeba było to przeglądnąć i zmontować lub nie, w zależności od tego, jaką technikę się na dane wesele przyjmowało, czy było to nagranie stricte po wyjęciu z kamery obrabiane, czyli dorobiona była czołówka, zakończenie, dodane podkłady muzyczne. Dzięki tym wszystkim funkcjom audio dubbing, insert można było ingerować bezpośrednio w kasetę, która wyszła z kamery. Po prostu nagrywało się 5 minut czerni, gdzie później dodatkowo
wgrywało się właśnie czołówkę z napisami. Napisy, no tutaj każdy robił jak uważał. Jedni robili to z generatorów, gdzie nie było polskich znaków, inni już mieli bardziej rozbudowane studio. Był mikser, na przykład taki jak tutaj ten, też Panasonica, do którego podłączona była Amiga, gdzie można było ładne litery dodać, wkluczować za pomocą właśnie tego miksera. I to bardzo, bardzo ładnie, jak na tamte czasy, wyglądało. Na koniec zawsze jakieś zakończenie, jedno na wesoło, drugie bardziej takie rzewne. Oczywiście życzenia, no to podkłady muzyczne. Ciekawą, fajną rzeczą było, że po pewnym czasie ludzie nie chcieli muzyki, tylko chcieli słyszeć życzenia, które ludzie składali. To wtedy mogli sobie przełączyć z powrotem na stereo i mieli oryginalną ścieżkę dźwiękową z nagrania w danym dniu ślubu. Ceny tych urządzeń no niestety nie były niskie. Trzeba było po prostu troszeczkę zainwestować. W 1997 roku dla mnie, młodego człowieka, dopiero zaczynającego, no to było bardzo duże wyzwanie, ale potem jakoś nawet się to wszystko zaczęło rozkręcać. Miałem później następną, drugą kamerę i na tych kamerach pracowaliśmy do 2002 roku, mniej więcej do połowy. Zostały zastąpione przez kamery cyfrowe. Pierwsza kamera cyfrowa to był Canon XL1, też kupiony za około 5000 zł. Bardzo promocyjna cena jakaś była. Część jakiegoś transportu sprowadzonego z Anglii. Dlaczego była taka atrakcyjna cena wtedy, to nie wiem. Skorzystałem, mogły to kupić tylko osoby, które prowadziły działalność. Właśnie na tych preferencyjnych warunkach udało się i przeszliśmy na cyfrę, porzucając wszystkie te cudowności, o których jeszcze na pewno będziemy mieli przyjemność porozmawiania. Co dzisiaj? Dzisiaj to jest relikt już przeszłości, raczej do niej nie wrócimy, bardziej jest przeze mnie traktowana jako wspomnienie, zabawka, gdzie można sobie powspominać i pooglądać, jak to było kiedyś robione. Oczywiście nie zapomnij subskrypcji tego kanału, dzwoneczek, łapka w górę i widzimy się w następnym filmie.